Chciałam powiedzieć, że powiem o motywacji, która w ogóle zaprowadziła mnie do Teksasu, bo opowieść o tej grupie Ślązaków z Płużnicy Wielkiej, która została troszkę jak to za pomocą fujarki szczurołapa wyprowadzona z ziemi śląskiej w ogóle w kosmos, można powiedzieć. Na tą historię trafiłam, dokumentując książkę o Greenpoincie. Trafiłam na wydaną na początku XX wieku taką księgową relację, która miała tytuł Historia polskich osad w Ameryce, którą napisał ksiądz Wacław Kruszka, który już był osadzony gdzieś w Chicago, Illinois, czyli tam w tym miejscu, gdzie tych parafii było najwięcej. A parafia, trzeba absolutnie powiedzieć, byłaby podstawową jednostką w ogóle taką osadniczą, to znaczy społeczną. Nic nie było oprócz parafii. Znaczy, to było absolutnie centrum wszechświata dla ludzi, którzy wyjeżdżali w XIX wieku i na początku XX wieku. I ksiądz Kruszka objechał całe Stany Zjednoczone naprawdę z taką szczegółowością księgowego i notował wszystko. A on jeszcze, co potem się trochę zmieniło, był zdania, że należy opisywać wszystko, co się widzi, i to dobre, i to złe. Że jak się opisze złe... taki dobry prekursor reportażu. Tak, to znaczy ja rozumiem, że być może te jego książki były przez jakąś centralę, która mogła te książki czytać źle odbierane, no ale ksiądz Kruszka był tak daleko, że naprawdę mógł się tym nie przejmować, ale pisał i o nieporozumieniach między parafiami i konfliktach między księżmi w różnych konfiguracjach i o problemach, z którymi się spotykali, jak na przykład depresje ludzi, którzy zostali wysłani na placówki gdzieś oddalone od cywilizacji, które na przykład były leczone jedynie samogonem. I jest tutaj też opowieść o takim, no tak, tutaj też nie chcę spoilerować, ale jest bardzo interesująca moim zdaniem i opowieść o jednym takim właśnie duszpasterzu, który miał większe problemy niż inni, tak. No poczekaj, bo jeszcze nie powiedziałam, bo zapomniałam w połowie drogi, gdzie jestem. I ta opowieść, wiesz, wydawała mi się, kiedy natrafiłam na rozdział o Teksasie i właśnie o tych kilkuset ludziach, którzy wyjechali ze spierzynami, z krzyżem z parafii, ufni, gdzieś na koniec świata, wiesz, zrzekając się obywatelstwa, sprzedając wszystko, co mieli, i tam trafili między, wiesz, między pierwsze narody, które bardzo te pierwsze narody nie chciały tych nowych narodów, które przejechały i próbowały je eksterminować jak tylko mogły. Wśród, wiesz, anglosaskich autochtonów już też, którzy ich nie znosili, wiesz, na ziemię, na której nie rosła pszenica, którą znali, gdzie nie było, wiesz, kotów i psów podwórkowych, tylko były grzechotniki i dzikie koty. No, wiesz, to jest taka i jeszcze osoba, która ich tam wyprowadziła, nazywała się Leopold Moczygęba. Czego potrzeba reporterce, żeby pomyśleć, wiesz, że to jest temat na reportaż? Ale co pozwala ci myśleć w tym, co szczególnie pozwala ci myśleć, że to jest temat na dziś? No bo nie piszesz książek irrelevantnych, piszesz książki, które trafiają w ducha czasu. A to jest tylko... No wiesz, to zależy od was, jak wy to czytacie. Znaczy ja kiedy mówię zupełnie serio, że kiedy myślałam o tym temacie, myślałam o tym, żeby... No bo kim ja jestem? Ja jestem tylko kimś, kto opowiada opowieści, znaczy, który przekazuje opowieści, żeby opowiedzieć o tych ludziach. A jak one są czytane, to przepraszam, oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Nasz problem, tak? Nie wasz problem, ale tak jak mówił Andrzej Wajda, że ja robię filmy, a wy sobie je interpretujcie. No dobrze, ja żartuję, naprawdę. To ja sobie zaraz może zacznę interpretować, myślałam, że państwo się zaśmieją, a tutaj kurde wszystko... Ale chcę ciebie jeszcze zapytać, co dla ciebie, jak już tak mamy sobie sami interpretować, ale co dla ciebie jest kluczowym tematem tej książki? Dlatego, że w niej jest pasjonująca warstwa zdarzeń historycznych, jest warstwa współczesna, opowieść o twojej podróży i spotkaniu z potomkami tamtych historycznych bohaterów. Mamy warstwę życiorysów bardzo ciekawych. Mamy wreszcie historię państw, bo historię Prus i historię Teksasu w tym wszystkim w tle. Wreszcie, no oczywiście te ludzkie historie. No, ja jestem ciekawa, co dla ciebie jest taką
osią tej książki, która być może nie każdemu czytelnikowi się na pierwszy rzut oka wyświetli? Czy jest jakaś taka oś, poprzez którą ty byś się cieszyła, gdybyśmy ją czytali? Czym się cieszyła, nie wiem, ale to, co dla mnie było fascynujące, znaczy, to jest historia Teksasu w kontekście w ogóle tego, jak my postrzegamy Amerykę, jak ważna jest dla nas Ameryka, jak bardzo opowiadamy sobie o Ameryce, jak bardzo silny jest ten amerykański sen, czy też jak bardzo odnosimy się często do Ameryki, jak bardzo też ten Teksas jest stereotypizowany. I jak bardzo to, co tam się dzieje, to tak jak napisał Lawrence Wright, którego książkę uwielbiam, tą God Save Texas, że tam, to co się tam dzieje jest jakby taką soczewką, czy też kulą, w której możemy obserwować to, co się stanie, to, co będzie się działo z Ameryką wkrótce, że tam te procesy jakby opowiadają o Ameryce, która się zaraz zdarzy. Mhm. To, co było dla mnie uderzające podczas pierwszej mojej podróży tam, to było takie zderzenie z opowieściami o Teksasie, które słyszałam od moich znajomych nowojorskich Amerykanów, którzy mówili: Boże, nie jedź, zastrzelą cię, jedziesz tam z całą rodziną, oszalałaś, przecież tam są dzicy ludzie. To znaczy naprawdę jest taki, trafiłam już na samym początku mojej pracy na ten taki, na tą taką polaryzację totalną, która w Ameryce jest gigantyczna, ale nie jest tak gigantyczna jak w Polsce. To jest też taka jedna rzecz. I to było to uderzające. I to, co tam zastałam. Mhm. Na przykład to, co dla mnie było też drugą rzecz uderzającą, to taka nasza... Bo mówimy na przykład o dostępie do broni w Stanach Zjednoczonych i myślimy sobie: Boże, jacy oni są po prostu dzicy. To znaczy, Boże, dlaczego ci ludzie w tych Stanach Zjednoczonych nie mogą zrozumieć, że posiadanie broni jest okropne i po prostu jeżeli masz tą broń, to zaraz zastrzelisz drugiego człowieka, on będzie martwy i to jest złe wszystko. To znaczy, jest taki stereotyp, dlaczego oni to robią. W ogóle bez takiego... no nie wiem, takiej świadomości tego, że kraj, o którym mówimy, został zbudowany na przemocy, na niesłychanie brutalnym wyżynaniu jednych przez drugich, na konkurencji takiej, o której my tutaj w Europie nie mamy w ogóle zielonego pojęcia. Jakby takie otwieranie wielkich oczu na to, że tam się po prostu dzieją jakieś rzeczy, których my nie lubimy, jest takie hipokrytyczne, można powiedzieć, albo świadczące o tym, że w ogóle nie mamy pojęcia o tej Ameryce. No niewątpliwie Ameryka pozostaje czymś, mitem, bytem, który Polaków bardzo fascynuje. Tak. I jest chyba jakaś nieustająca potrzeba poznawania, ale rzeczywiście jest to jakiś inny stan umysłu, który być może nam tutaj na kontynencie jest rzeczywiście trudno pojąć. No, fantastycznie, że mamy takie osoby jak ty, które jeżdżą i przybliżają. To co? To zaczynamy od Teksasu. Bardzo proszę. Ja poprosiłam Ewę, żeby nam odrobinkę poczytała dzisiaj, więc spróbujmy może z tego rozdziału zatytułowanego The Best. Ja ci tak tutaj pokracznie pozaznaczałam od tej strzałki, którą widzisz po lewej, żebyś czytała, aż na następnej stronie jest taki znaczek kończący. O toalecie też będzie. Tak? Czyli Ewa przeczyta teraz z pierwszej części książki właśnie o micie, fenomenie samego Teksasu, czyli miejsca głównych zdarzeń tej książki. Teksas jest, nie licząc Alaski, a Teksańczycy niechętnie ją liczą, największym stanem w całej Unii. W 2050 roku będzie też najludniejszym. Znajdują się tu największe złoża ropy w całych Stanach. Jest najwięcej ranch, na czele z Kings Ranch, większym niż lądowa powierzchnia całego stanu Rhode Island. Jeździ najwięcej pick-upów. Prawie połowa wszystkich samochodów kupowanych przez Teksańczyków to półciężarówki. Każdy poważny producent samochodów ma teksański model. Historia tego stanu jest wyjątkowa. Przez 10 lat był on niezależną republiką, a w 1946 roku dobrowolnie przystąpił do Unii. W jego konstytucji zapisano, że w każdej chwili może się od Stanów odłączyć. To argument podnoszony za każdym razem, gdy w Waszyngtonie zaczyna się dyskutować o sprawach niepodlegających w Teksasie dyskusji. Ostatnio jest to dostęp do broni.
Ma najdłuższą granicę z Meksykiem. Co roku rekordowe 2 miliony emigrantów na wszystkie sposoby pragną się przez nią przedostać do Stanów Zjednoczonych. Kryzys na granicy nasilił się w ostatnich latach. Liczba przyjezdnych przekracza możliwości absorpcyjne stanu. Jest też przyczyną głębokiej polaryzacji w całym kraju. Zarejestrowano tu największą liczbę sztuk broni posiadanej przez obywateli. Według Centers for Disease Control and Prevention, agencji, która m.in. śledzi śmiertelność z powodu użycia broni palnej w poszczególnych stanach, w 2001 roku, ostatnim zarejestrowanymi danymi w czasie, kiedy piszę tę książkę, w Teksasie zginęło w ten sposób 4613 osób i jest to krajowy rekord. Teksańczycy tłumaczą, że są wielkim i gęsto zaludnionym stanem i pokazują palcem odwiecznego rywala Kalifornię, która wprowadziła restrykcyjne prawo dostępu do broni, a mimo tego w tym samym czasie zginęło tam 3,5 tysiąca osób. W 2022 roku, po uchyleniu przez Sąd Najwyższy legalizującego aborcję orzeczenia w sprawie Roe vs. Wade, to jest 73 rok, w Teksasie zaczęły obowiązywać najbardziej restrykcyjne przepisy w Stanach. Za dokonanie aborcji, która lekarzowi grozi dożywocie i kara co najmniej $100,000. Wyjątek to zagrożenie życia kobiety i zdrowia kobiety. Egzekucję zakazu aborcji powierza się również obywatelom, którzy mogą składać pozwy przeciwko osobom i instytucjom wykonującym zabiegi. Jeśli wygrają sprawę, otrzymują co najmniej $10,000. Teksas jako jedyny stan w Unii korzysta z własnych źródeł energii i ma niezależną sieć energetyczną. Pod tym względem wciąż funkcjonuje niemal jako odrębne państwo. Teksańczycy lubią o sobie mówić, że są samowystarczalni. Zainwestowano tu miliardy w linie przesyłowe wysokiego napięcia, przenoszące energię wiatrową z prerii do miast i zredukowano niemal do zera łączność między innymi stanami. Wszystko po to, by uniknąć regulacji federalnych. Ta niezależność pokazała mniej przyjemne oblicze, kiedy w lutym 2021 roku po atakach mrozu i burzach śnieżnych supernowoczesne turbiny wiatrowe zamarzły. Zabrakło prądu w ponad 4,5 milionach domów. Zmarło nawet 700 osób. Nieliczne linie przesyłowe łączące Teksas z Meksykiem i z innymi stanami były zbyt słabe, by powstrzymać katastrofę. Prócz tego Teksas ma rozpoznawalną na całym świecie tożsamość, własną mitologię. Nie da się go pomylić z żadnym innym stanem. Przez dziesięciolecia był ukochanym dzieckiem Hollywood. Na srebrnym ekranie nie reprezentował jednak realnego miejsca. Stał się symbolem nieokiełznanego zachodu, placem zabaw, sceną, na której raz po raz odgrywano legendy pogranicza. W filmach Johna Forda, George'a Stevensa, Williama Wylera, Howarda Hawksa czy Antoniego Manna Teksas był momentem egzystencjalnym, gdy człowiek staje twarzą w twarz ze swoim przeznaczeniem. Siła teksańskiego mitu mogła przerażać samych Teksańczyków. No a do tego Teksas jeszcze ma Taylor Swift i Beyoncé teraz, prawda? Tak, no największa broń po prostu palną. No właśnie, najpotężniejsza broń też w popkulturze. Ewa, powiedz... I Dolly Parton. No dobrze, czekaj, ale Dolly jest z Appalachów, ona się nie urodziła w Teksasie. Ale teraz założyła uniwersytet w Teksasie, no zapłaciła za niego. Tak. No dobrze, tak czy inaczej kraina country. Jaki wkład w tworzenie tego mitu, podtrzymywanie tego mitu mieli bohaterowie twojej książki, czyli ci, którzy przyjechali z śląskiej wsi? Mieli wielki wkład. Byli twórcą i tworzywem amerykańskiego czy też teksańskiego mitu, bo też trzeba przyznać, trzeba powiedzieć, że kiedy zapyta się osobę mieszkającą w Teksasie, kim jest, to ona nie powie, że jest Amerykaninem, albo że jest, no nie wiem, że pracuje na giełdzie, albo że jest, nie wiem, kobietą czy mężczyzną, tylko powie, że jest Teksańczykiem. I'm a Texan. I to jest w ogóle pierwsza różnica, myślę, którą widzisz na pierwszy rzut oka, kiedy wjeżdżasz do tego stanu. To znaczy flagi stanowe są równoważne z flagami z flagami Unii. To jest i tak troszkę inaczej niż w Luizjanie, przez którą wracaliśmy podczas pierwszej podróży, gdzie
równoważny, a nawet częściej występujące są po prostu flagi Konfederacji, co jest być może trochę bardziej jeszcze radykalne niż flagi Teksasu. Teksańczycy trafili w czas pionierski, kiedy Teksas był dosyć niezaludnionym i też zupełnie dziewiczym stanem, w którym świeżo przyłączonym do Unii, kiedy Waszyngtonowi, czyli centrali, zależało na tym, żeby osadnicy zakładali tam swoje, żeby po prostu cywilizowali. Mówię to z tym amerykańskim cudzysłowiem oczywiście. Ziemia była tania. Oczywiście tą ziemią już wtedy handlowano w sposób, taki sposób, żeby ci, którzy najmniej wiedzieli o tym handlu ziemią, najwięcej zapłacili i to Ślązacy też padli ofiarą tego rodzaju z transakcji. I oni przebyli taką samą drogę jak wszystkie inne etniczne grupy, które przyjechały w czasach tworzenia się człowieka amerykańskiego. To jest połowa XIX wieku. To byli częścią tej pruskiej migracji, która zaczęła się w 40 latach XIX wieku. Okej, no to cofnijmy się do początków tej historii, bo dla mnie ta książka wśród wielu innych rzeczy jeśli czytam ją jako opowieść o migracji, to dla mnie to jest taka opowieść o podróży bez końca. To znaczy, jak raz się zdecydujesz odszczepić ten swój los od głównej trajektorii, od swojego domu, no to już jedziesz na tej alternatywnej linii swojego życia. Jest to jakieś przesunięcie, które wywołuje kolejne konsekwencje i robisz wspaniałą rzecz w książce, prowadząc tę historię do współczesności, pokazując nam, jak kolejne generacje przenoszą w sobie jakiś element tożsamości, ale on też mutuje, zmienia się w czasie. Porozmawiajmy trochę o tym, skąd, dokąd odbywa się ta podróż, bo z jednej strony to jest w samej książce podróż z przeszłości do teraźniejszości. To jest trochę podróż właśnie ze wsi w Prusach na teksańskie pustkowie, no ale to jest też podróż od pewnego wyobrażenia i nadziei do pewnego mitu, tego współczesnego, o którym nam już odpowiedziałaś. Ale co to jest za rzeczywistość, te Prusy w połowie XIX wieku, z tych konkretnych miejscowości jak Półżyca, z której wyjeżdżają śląscy chłopi? No i dlaczego wyjeżdżają? Czy to jest ucieczka, czy to jest ucieczka do przodu? Myślę, że 2 w 1. Plus jest to sytuacja, w której w samych Prusach tworzy się kilka lat wcześniej bardzo silny ruch, który ma za zadanie stworzenie pruskiej kolonii w Stanach Zjednoczonych. Są organizacje, które ułatwiają mieszkańcom tego państwa wyjechać do Stanów Zjednoczonych i założyć tam jeszcze bardziej intratne interesy, wzbogacić się i tą niemieckość, czy też pruskość, czy też cokolwiek. Ja tutaj nie chciałabym wchodzić w takie stricte historyczne rzeczy, ponieważ oczywiście to były różne księstwa i różne królestwa, bo to oczywiście mówimy o Prusach sprzed zjednoczenia. No w każdym razie przeszczepić to te różne miejsca niemieckie do Teksasu. I ten ruch obserwuje młody ksiądz, który opuszcza Płużnicę Wielką, dosyć niewielką i dosyć biedną wioskę pod Strzelcami Opolskimi. Jedzie do seminarium gdzieś w Bawarii, najpierw do Gliwic, a potem gdzieś w Bawarii i tam spotyka biskupa Belga, który ma swoją misję w San Antonio i który skarży się, że jest bardzo dużo owieczek tam do zaopiekowania i nie ma kadry księżowskiej, więc dla księdza Leopolda Moczygęby jest to niezwykły awans społeczny i też finansowy i jakikolwiek inny, czy wyjazd z ramienia zakonu franciszkanów do Teksasu. I tam Leopold Moczygęba widzi niemieckie osady, które są świetnie zorganizowane. Widzi New Braunfeld, widzi Bernie, widzi też San Antonio, które ma już wtedy swoją gazetę
San Antonio Zeitung i myśli sobie, zrobię to też u siebie. To znaczy, kurczę, weszli mu na ambicje, jednym słowem. Myślę, że tak, że to ksiądz Moczygęba był wizjonerem absolutnym. Być może tak jak wizjonerzy nie miał specjalnie kontaktu z rzeczywistością, jak się potem okazało, ale pomyślał sobie, że to jest świetna, po prostu świetny jakby projekt, tak bym powiedziała, językiem korporacyjnym. Tylko że wraca do swoje rodzinne strony, które nie są właściwymi Prusami, tylko któryś z reporterów napisał, że ten Górny Śląsk to jest Irlandia Europy, czyli jest wtedy bardzo biednym, dosyć zapyziałym i źle radzącym sobie ekonomicznie częścią Prus, którą dręczą i wojny pruskie. Stamtąd bierze się najwięcej ochotników, czyli ostatniego. Tam jest większy zaciąg do wojsk pruskich, do tych wojen, których Ślązacy w ogóle nie wiedzieli, dlaczego mają na nie akurat chodzić. Czyli to jest element ucieczki od. Element ucieczki od. Są też pogodowe dosyć, jest tam susza, i zaraza, która też dziesiątkuje uprawy i bydło, więc nie ma co jeść. Więc też ta idea trafia na podatny grunt, a opowieści o Ameryce są kosmiczne. To znaczy... no właśnie, jakich argumentów ksiądz Moczygęba używa i jakie wizje snuje? Mówi na przykład tak, słuchajcie, no tutaj po tej reformie uwłaszczeniowej widzicie, co się dzieje. Nie dość, że macie swoje poletka, które teraz są wielkości chustki do nosa, to żeby je utrzymać, musicie jeszcze pracować u swojego po prostu właściciela poprzedniego, a teraz to ten właściciel nawet już nie musi o was dbać, bo nie jest już, nie należycie do niego, więc macie te wszystkie rzeczy, którymi się i nie jest waszym ubezpieczycielem zdrowotnym, więc widzicie, nie dajecie sobie rady. Zobaczcie, w zeszłym roku była zaraza i nie macie prawie nic. Wasze dzieci głodują. Zobaczcie, jaka przestępczość teraz jest w małych i dużych miastach w związku z tym, że jest bieda. Zobaczcie, co się dzieje z waszymi kobietami. A tam jest ziemia dla wszystkich. Tam jest kraj mlekiem i miodem płynącym. Zobaczcie, jest tutaj pan Schmidt, który pojechał, a teraz ma 1000 krów, a nie miał nic i ma wielką farmę. Naprawdę jest to kraina, która pozwala człowiekowi wzbogacić się bardzo szybko. I jeszcze, co jest oczywiście najważniejsze w tym amerykańskim micie w ogóle, co ludzi wypychało z Europy po prostu tysiącami, czy też nie milionami, możesz być kim chcesz. To znaczy to, kim się urodziłeś, nie ma znaczenia. I to dla Europejczyków w XVIII i XIX wieku jest kluczową rzeczą, że możesz decydować o sobie. Albo przynajmniej myślisz, że możesz decydować o sobie. No dobrze, to jeżeli możesz zajrzeć do zakładki Maria Panna, tam jest taki przecięty na pół przecięty fragment, żebyśmy się dowiedzieli, co nasi bohaterowie zastali na miejscu. Po 3 tygodniach, 24 grudnia, zatrzymali się na niewielkim wzgórzu, blisko rzeki, na pustej, porośniętej trawą i krzakami prerii. Gdzieniegdzie rosły zielono-zielone dęby. Brakowało jakichkolwiek śladów osadnictwa. Można było jechać w dowolną stronę i widzieć tylko bezkresną prerię. W tym czasie cały nieomal Teksas był jeszcze pustynią. Jak okiem sięgnąć były stepy zarosłe dziką trawą, na których tysiącami pasło się dzikie bydło, którego pilnowali pasterze zwani cowboys. To jest cytat XIX-wieczny. To miał być nowy dom Ślązaków. Ci, którzy jeszcze wierzyli, że na miejscu będzie czekać miła wioska z kościołem w centrum, musieli przeżyć ostateczne zwątpienie. Myśmy nie mieli żadnych chatek, tylko pola, krzaki i drzewa za ochronę. Przyjechało nas razem około 100 rodzin. Stanęliśmy obozem na tym miejscu, gdzie ani kościoła zapowiedzianego nam w Europie, ani żadnej chatki, ani nawet nikogo nie było z ludzi. Trawa wszędzie była tak wielka, że ledwo o kilka kroków mógł dojrzeć jeden drugiego. Wężów, grzechotników pełno. Wszyscy bez wyjątku musieliśmy chodzić z kijami, motykami, widłami dla obrony od wężów. Ustawili krzyż, rozłożyli bagaże, pierzyny, pługi i brony. Według legendy tego dnia pod zimozielonym dębem ojciec Leopold Moczygęba odprawił pierwszą mszę dla emigrantów,
ustanawiając tym samym początek osadnictwa śląskiego w Teksasie. Zaproponował, by osadę nazwać Panna Maria. Z życia w Europie pamiętał wizytę w Krakowie i wspaniały kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na rynku. Uznał, że taka patronka weźmie Ślązaków pod opiekę. Podróżni zaczęli układać na ziemi legowiska. Następnego dnia po Wigilii Ślązacy ruszyli zbierać chrust i kopać ziemniaki. Ojciec Moczy Gęba, jako jedyny znający język angielski, pojechał konno do najbliższych osad, by zdobyć żywność dla swoich podopiecznych. W kolejnych tygodniach zaczęto dzielić ziemię zarezerwowaną u Johna Twojga, którego Moczy Gęba nazwał dobrym szkockim katolikiem. Dzielono ją w sposób nieteksański, za to znany osadnikom. Parcele były długie i wąskie, ciągnęły się od rzeki w kierunku osady. Działka Feliksa Miki miała 182 metry szerokości i 1600 metrów długości. Wiadomo było, że w centrum osady powstaną kościół i plebania, może szkoła. Ten grunt fundował zakon franciszkanów. 1 akr ziemi kosztował Ślązaków $7. Taką stawkę wyznaczył dobry katolik ze Szkocji Twojg. Anglosascy osadnicy płacili za akr ziemi najwyżej $1. Przybyszów ze Śląska zobaczył piszący dla New York Timesa Frederick Olmsted. W grudniu 1853 roku dziennik wyprawił go na południe kraju i zamówił korespondencję na temat życia w tych stanach, gdzie gospodarka oparta jest na niewolnictwie. Na początku 1854 roku Olmsted przekroczył konno granicę Luizjany. Jego reportaże z ponad 2-letniej podróży po południowym zachodzie zostały wydane w 1859 roku w fascynującym tomie A Journey Through Texas. Olmsteda, wrażliwego na piękno krajobrazu, kilka lat później został współprojektantem nowojorskiego Central Parku, Teksas zachwycił. Do niewolnictwa reporter miał stosunek ambiwalentny. Uważał je za system nieefektywny. Doceniał przedsiębiorczość niemieckich osadników. Dostrzegał surowość życia na rubieżach. Opisywał bandy przestępców, agresywnych Indian walczących o swoją ziemię, plagi węży, dzikie zwierzęta, niedostatek żywności, niepokoje meksykańsko-amerykańskie. Odnotował odrębny slang teksański i ceny towarów. Na religijną kolonię, jak pisał, Polaków z Górnego Śląska, ściągniętych przez spowiednika, natknął się, przejeżdżając przez miasteczko Helena. Nie uważał, że okolica jest najlepsza. To było niezdrowe, malaryczne miejsce blisko rzeki. Dlatego zaznaczył, część przybyłych wyniosła się dalej na zachód do Medina County, czyli do miasteczka Bandera i w jego pobliże. Olmsted był krytyczny wobec pomysłu na śląskie osadnictwo w Pannie Marii. Tutaj cytat. Wloką ze sobą odziedziczone po przodkach krosna i pługi, które potem palą, żeby mieć jak zagrzać herbatę. Po drodze tracą zmysły. 3 razy padają ofiarą oszustów, żywią się grzechotnikami. Kiedy potem pracują w znoju na swym polu, ich dzieci wyrastają na dzikusów, a później okazuje się, że akt ziemi, który nabyli, jest bezużyteczny, relacjonował. Jeden z pierwszych przybyszów stwierdzał: o, jakież złote wydało nam się wtedy nasze Śląsko. Niestety, na Śląsk nie było powrotu. Wieczorem po mszy 24 grudnia 1854 roku Anna Jędrej dostała na prerii bóli porodowych. W nocy urodziło się pierwsze dziecko w Pannie Marii. Nadano mu imię Adam. Bardzo dramatyczny opis tych początków. Czy ten opis reportera, który jako pierwszy stworzył taki ślad prasowy w każdym razie tego, co zobaczył, jest bliski temu, co ustaliłaś z innych źródeł? Tego, co zobaczyłam tam, tak? Znaczy No i też tego, co ustaliłaś chodzi mi o to, co ustaliłaś ze źródeł historycznych. Tak, tak, znaczy absolutnie początki były dramatyczne. Bardzo wielu osadników czy wyjeźdźców ze Śląska nie miało świadomości, że jadą, że zobaczą wielkie nic, kiedy dojadą do tej ziemi obiecanej. Przez 2 lata wielu z nich żyło w ziemiankach. To jest taki też niesamowity fragment rachmistrza z miejscowości Helena, który pojechał któregoś dnia na polowanie ze swoimi znajomymi i zobaczył ognisko w miejscu, gdzie polował wcześniej na dzikie zwierzęta. I jak kiedy podjechał, to zobaczył, że tam są ludzie w ziemiankach, mieszkają, których wcześniej nie było, którzy nie mówią w żadnym języku, którego on mógłby się porozmawiać. I pisze w ogóle w swoich wspomnieniach, że najprawdopodobniej spadli z kosmosu, bo
nie wiadomo jakby się mogli tam znaleźć. I też trochę jako takich, jaki obcy element traktowano osadników przez kilka albo kilkanaście pierwszych lat z naciskiem na czas rekonstrukcji po wojnie secesyjnej. No, oni nie wzięli się z kosmosu, ale też nie będziemy może tego przybliżać, ale oczywiście ta podróż tam to był też no, bardzo skomplikowany i długi proces, bo 9 tygodni na samym statku, prawda? Tak. To tylko powiedz, Ewa, jak oni finansowali tę podróż? Bo to osadnictwo pruskie w dalekich zakątkach świata, nie wiem czy w tym przypadku, ale wiem, że na przykład w Ameryce Południowej ono dostawało wsparcie państwa. Bo polska emigracja na przykład do Brazylii no też się odbywała w takich dramatycznych okolicznościach, gdzie polscy osadnicy dostali najgorszą ziemię, którą trzeba było prawda, gołymi rękami niemalże uprawiać i karczować, podczas gdy osadnicy niemieccy przyjeżdżali ze wsparciem państwa, sprzętem, pieniędzmi i jakby startowo w dużo lepszej byli pozycji. Więc zastanawiam się, czy tutaj ci Ślązacy, Polacy o tej tożsamościowej sprawie jeszcze porozmawiamy, czy oni byli pozostawieni samym sobie, bo mówisz to bardzo wyraźnie, piszesz to w jednym zdaniu, że powrotu na Śląsk nie było. Nie było, bo zazwyczaj trzeba było sprzedać wszystko, co się miało. Czyli sami finansowali. Finansowali to sami, natomiast część ziemi, to wracamy też do tego centrum życia, czyli kościół, szkoła i plebania, to było finansowane częściowo z zasobów franciszkanów i też czyli ze środków kościelnych i państwa pruskiego. Jakby natomiast ziemię musieli kupić po promocyjnych, jak myśleli, cenach samodzielnie. Mhm. Ja zapraszam wszystkie osoby, które są tutaj z nami i też te osoby, które nas oglądają do zadawania pytań. Każdy moment jest dobry, nie musimy czekać na ostatnią część spotkania. Może jakieś wątki czy tematy, które poruszamy was ciekawią i chcecie o coś na przykład dopytać, to wystarczy ręka w górze i mikrofon do was po prostu przybiegnie, więc śmiało. Okej, ten początek jest dość straszny. I teraz zastanawiam się, czy istnieją takie zapisy, z których możesz jako reporterka jakkolwiek wnioskować co do tego, jak oni sobie z tym radzili. I nie mam na myśli tutaj tylko pewnych technologii przetrwania, bo o tym zaraz powiemy, ale jak sobie radzili psychicznie. Są jakieś ślady, listy, cokolwiek, czy to jest nie wiadomo? Tak, są listy, ale te listy to jest w ogóle niesamowite, bo w tych listach widać ten sam mechanizm, który obserwowałam u ludzi, którzy już kilkanaście lat później wyjeżdżali z Galicji i z zaboru pruskiego, czyli taka absolutna racjonalizacja swojego wyboru. To znaczy tutaj mieszkamy w ziemiankach i jest strasznie, musimy się oganiać od grzechotników i jest po prostu totalnie ciężka charuwa. Ale w listach piszemy do naszych bliskich, że jest okej. Znaczy, że po prostu mamy ziemię, że takiej farmy jak tutaj my nigdy byśmy nie mieli w Prusach, co jest oczywiście prawdą. Mamy wolność, co jest prawdą, ale warunki życia są 1000 razy gorsze w tych pierwszych latach niż były w Prusach. Nawet dla właścicieli bardzo niewielkich ogródków tam. A te listy, które pisze i Leopold Moczegemba, jego bracia, bo miał 6 braci, z których 5 chyba wyjechało, jeden został w Płużnicy. I też Płużniczan, tam zachowało się kilkanaście, czy też kilka chyba jednak listów, opowiadają o tym, że to jest naprawdę ziemia obiecana. I te listy są przekazywane jak relikwie w Gliwicach, w Strzelcach Opolskich i powodują taką nakręcającą... Czyli fake newsy bez możliwości weryfikacji. Bez weryfikacji. I powodują, rozumiem, wciągają, tak, jak ponieważ oczywiście są agenci firm przewozowych, okrętowych, którzy już są na miejscu i mówią tak, my tutaj mamy dla was atrakcyjne bilety zniżkowe, więc jak tylko będziecie mogli, a jest jeszcze kolej, która jest otwarta, która w ogóle wyjazd do tej Bremy był naprawdę betką w porównaniu z tym, co musieli przeżyć, na przykład
Polacy, którzy mieszkali, no nie wiem, no na wschodzie, no, że to trzeba iść po prostu, mieć przewodników, iść piechotą tygodniami do portu w Bremie. A tutaj jest kolej z Opola. Po prostu szynowo w ogóle jak elegancko można dojechać. Więc te listy jakby nakręciły taką gorączkę wyjazdową, no, która wypchnęła do Teksasu 4000 ludzi w ciągu tam 15 lat. No dobrze, to pomówmy o tym, radzą, bo kusi, żeby powiedzieć, że zostali oszukani, nabici w półtelkę, ale cała historia, którą opisujesz na takiej dużej, rozległej linii czasu, no pokazuje, że to nie jest takie proste, ponieważ Ameryka jest tą ziemią szans. Nie dla każdego i te losy będą turbulentne, ale jednak bardzo wiele zmiennych jest w tej w sumie nie bardzo dużej książce, ale ona jest bardzo, bardzo intensywna, ta historia, i wiele tam jest zakrętów. No więc powiedzmy trochę o tych różnych falach tego, jakimi metodami też ekonomicznymi ci ludzie tam układali swój los, no i jak te losy w związku z tym się układać mogły, bo scenariuszy jest wiele. No przede wszystkim to, co się zdarzyło, czego, jak rozumiem, nie spodziewali się migranci, no to zdarzyła się kolejna wojna. 6 lat później, po tym pierwszej takim wyjeździe, pierwszym przybiciu do portu w Teksasie, no wybuchła wojna secesyjna, więc to była kolejna wojna, która nie była wojną ich. Nie ich sprawa. Czyli wielka historia ich od razu. Wielka znowu dogoniła. historia ich porwała i to też jest niesamowite, że ci ludzie w ogóle nie mieli żadnego, nie byli farmerami, nie byli właścicielami niewolników, więc jakby też, a Teksas był kolejnym stanem, jednym z pierwszych, które dołączył do Konfederacji. Więc kiedy był pobór do wojska, no oni szli po prostu na nie swoją wojnę. I jest opowieść, to chyba jest pan pan Piotr Kiełbasa, bo też chciałam powiedzieć, że tutaj jeśli chodzi o moje reporterskie zadanie, to że dosyć łatwo było znaleźć mi potomków śląskich osadników, ponieważ łatwo było znaleźć osoby z nazwiskiem Kiełbasa, Moczy, Gęba, Dupnik, Pierdoła, no bo ktoś, po prostu to byli ludzie z tymi nazwiskami w Teksasie, jakby to zostawiali z tymi nazwiskami. No więc Piotr Kiełbasa, no najpierw tak jak trochę Franciszek Dolas, walczył na jednym froncie, potem na drugim, potem znowu na pierwszym, potem jakby udało mu się ujść z życiem. Więc no to był taki problem. To był gigantyczny stres związany z tym, że po prostu nagle przychodzili rekruterzy i brali cię do wojska, a jeżeli nie poszedłeś do wojska, to przychodzili następni i mogli cię rozstrzelać za zdradę Konfederacji na przykład. Bo unioniści byli trochę bardziej liberalni, pozwolili na przykład konfederatom powiedzieć, że są po prostu Konfederacja jest bardzo zła i już chcemy być chcemy być Amerykanami prawdziwymi. Narodził się zawód, a także mit kowboja. Przepraszam, to troszkę w tym samym czasie. W ogóle to też było dla mnie zaskoczeniem. Proszę tutaj do Państwa, być może to świadczy o moim takiej niewiedzy, czy też no tak. No, albo o sile tego mitu. Powiedzmy sobie szczerze, niewiedzy, czy też braku świadomości, że zawód kowboja, który jest tak cudownie zmitologizowany i który jest też częścią tożsamości i Teksasu, i Stanów obok, no to jest najwyżej 30 lat w historii Ameryki. To przepędzanie bydła z południa na północ do rzeźni chicagowskich, w zasadzie do punktów w Kansas, gdzie najpierw kończyła się kolej, ale w latach 80. XIX wieku zbudowano kolej żelazną, którym te krowy już podróżowały i ten zawód kowboja, który no, jest takim wiktoriańskim mitem dżentelmena, który jest miły dla kobiet i walczy z wszystkimi przeciwnościami, no już się skończył. To znaczy to już nie było ani dobrze płatne, ani też takie
zajęcie, które no, było poszukiwane. No, więc, ale już wtedy narodził się mit, więc nawet ci, którzy nie byli kowbojami, też udawali kowbojów i tak też jest teraz w Teksasie, że każdy chce być kowbojem. Ale jeżeli nawet nie jest, to wygląda jak kowboj. Mhm. A powiedz, ale Polacy bardziej szli tak, bo najpierw oni szli w rolnictwo, tak? Najpierw jednak była ta bawełna. Tak, najpierw była bawełna, zresztą tak, oni mieli nauczycieli darmowych uprawy bawełny, ponieważ po wojnie secesyjnej no, było bardzo wielu wyzwoleńców, czyli no, darmowych pracowników plantacji czarnych, którzy po prostu najmowali się, mieli know-how, więc Ślązacy mieli taką wiedzę, czerpali od nich. Rozumiem, że to było najbardziej dostępne, tak? Byli następne, tak. To pędzenie bydła to jest późniejszy etap, tak. Prawda? Bo tak zastanawiam się, z jednej strony losy tych osadników trafiają na to pole historycznych zmian, o których już wspomniałaś, z drugiej strony na zmian technologicznych, no bo rozwija się kolej, co akurat dla miasteczka Panna Maria nie jest chyba dobrą To znaczy, to jest dobre dla nas, bo my możemy Pannę Marię obserwować w dosyć niezmienionej formie, ponieważ kolej była nośnikiem zmian cywilizacyjnych i tam, gdzie była kolej, tam te zmiany następowały, a Panna Maria jakby nie zgodziła się, albo też warunki finansowe, żeby ta kolej przechodziła blisko, były nieodpowiednie, ale myślę, że chodziło o to, że Ślązacy byli przywiązani do ziemi. Tam w ogóle bardzo trudno kupić ziemię, ponieważ nikt jej nie sprzedaje. Do dzisiaj? Do dzisiaj. W związku z tym, kiedy kompania kładąca tory, nie wiem, to było Rockefellera czy nie wiem kogo, powiedziała, że no właśnie tutaj będziemy przeprowadzać tory i chcielibyśmy wykupić ziemię koło Panny Marii, no oni pokazali, po prostu powiedzieli, że w ogóle no way, że nie ma takiej możliwości. W związku z tym ta kolej takim bypassem ominęła Pannę Marię, tworząc miasta, których wcześniej nie było na mapie. I Panna Maria w związku z tym i te śląskie osady, Kościuszko, Częstochowa, bo to te zmiany ewoluowały też nazwy, Kościuszko się też mówi, pozostały nietknięte. Kiedy się tam wychodziło za mąż za znajomego z sobotniej imprezy, to jednak trzeba było najpierw sprawdzić, czy to pokrewieństwo nie jest zbyt bliskie. Ponieważ ludzie nie wyjeżdżali, nawet to San Antonio odległe o 70 kilometrów było jakby taką krainą średnio dostępną. I to jest specyficzne dla tej diaspory w porównaniu z innymi mniejszościami, które też w tym czy innych stanach były? Wiesz co, nie jestem badaczką innych diaspor, muszę powiedzieć i otwarcie, ale myślę, że to jest niesamowite, że możemy w związku z tym u ludzi starszych, to trzeba definitywnie powiedzieć, bo już nie u młodzieży, słyszymy język śląski przekazywany z pokolenia na pokolenie, ten język sprzed germanizacji, znaczy taki, który pozbawiony jest tak silnych wpływów niemieckich, jak teraz to, co słyszymy, nie wiem, jadąc do Siemianowic śląskich. To jest niesamowite, to jest poruszająca w ogóle historia, taka, że która mnie to niezwykle poruszało. To o języku jeszcze za chwilę i też mamy stosowny fragment, ale chcę z tobą jeszcze zostać w tej takiej ewolucji ekonomicznej tej naszej Polonii. Można o nich powiedzieć, że to jest Polonia, czy nie? No, to zależy w jakim towarzystwie byś powiedziała, że to jest Polonia, bo to właśnie jest też taka... tego nie wiemy. No bo twoi bohaterowie tej książki są z miejsca testowani już przy wybuchu wojny secesyjnej, ale później w wielu innych zakrętach historycznych, o których piszesz, ich tożsamość jest wielokrotnie jakby sprawdzana, a raczej oni potrzebują opowiedzieć siebie i też bardzo... Oni właśnie nie potrzebują opowiedzieć siebie, bo mają okoliczności, kościół, mają swoje pieśni, mają swojego Boga i mają taką siłę, którą czerpią skądinąd niż z oznaczania ich, przypinania ich do konkretnego, nie wiem, konkretnych korzeni. To, co jest dla nich ważne, są z Teksasu i są z Ameryki w tej chwili. Zresztą to doświadczenie
jakby przypinania narodowościowych, nie wiem, łatek, to jest złe słowo. No to jest to, co też to na Śląsku Ślązacy, Właśnie prawda, myślałam mają, o tym, że to jest dość niesamowite, że tak. to, że oni się przenieśli ze Śląska do Teksasu, a to są w obu przypadkach regiony z jakąś takim bardzo żywą żyłą niezależności wobec większych bytów państwowych. Tak. I to też jest tak, że są nie wiem, wioski czy też miejsca na Śląsku, gdzie one po prostu sobie są i ludzie tam żyją, a im się monety, jak ktoś mi opowiedział nasz przewodnik, ksiądz Franciszek Kurzaj, zmieniają im się po prostu banknoty, którymi płacą i paszporty, a oni po prostu są sobą tam w tym miejscu, gdzie są przy ziemi swojej. Czy oni ciebie i te miejscowości, jak pojechałeś, zadziwili niezmiennością, no właśnie trwałością pewnych identyfikacji? Jakie w ogóle miałaś wrażenie, jak tam dotarłaś? Bliżej byłam w 2 miejscach bardzo od siebie różnych. Pierwsza to jest miasteczko Panna Maria, czyli pierwsza osada. No i też teraz, która jest nazywana pierwszą polską osadą. Jest przez kogo tak nazwana? No przez oficjalnie przez na przykład władze administracyjne Rzeczpospolitej Polskiej. I przez niektórych aktywistów, którzy chcieliby nadać temu miejscu większe znaczenie w Polsce. Dla których, mówię tu już o potomkach Ślązaków, dla których myślenie o tym, że Panna Maria jako pierwsza większe znaczenie niż pierwsza śląska osada. I że tam na przykład, ponieważ to faktycznie jest pierwsza osada, że to na przykład może być centrum kultury, wiary polskiej w Stanach Zjednoczonych, co niezależnie od dobrych chęci jest dosyć trudne, ponieważ jest to osada w środku niczego, na 70 kilometrów na południe od San Antonio, nie po drodze, której nie ma żadnej restauracji na przykład, gdzie można by się było zatrzymać i napić kawy. Więc to trudno by było generalnie, już nie mówiąc o innych rozrywkach. Ale to jest w ogóle, to też nie chcę spoilerować, no jest tu generalnie problem, prawda? Fajnie, że też by to była pierwsza polska osada dla administracji Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ do tego pewnie dojdziemy. Od pierwszych lat 20. XX wieku zaczęto wydobywać tam ropę, a na pierwszych latach XXI wieku Panna Maria i część Teksasu jest źródłem największych w Stanach Zjednoczonych pokładów ropy naftowej, niewyczerpanych w ogóle przez następne dziesięciolecia. W związku z tym tak są... Wydobyłaś ropę, to proszę wydobądź fragment stosowny, bo jest taki. Tak, dobrze. Trzeci fragment. Skarbonka, no właśnie, a propos. Na opowieść o tym, co zmieniło kowbojski Teksas w kurę znoszącą złote jaja, składają się co najmniej 3 znaczące sceny. Przedstawia je szczegółowo Lawrence Wright w książce God Save Texas. Pierwsza to horror, który na początku XX wieku rozegrał się w Beaumont nad Zatoką Meksykańską przy granicy z Luizjaną. Wyciek gazu był tu tak znaczący, że chłopcom bawiącym się w pobliżu zdarzało się podpalić całe pagórki. Zainteresował się tym Patillo Higgins, biznesmen, który z powodu gwałtownego charakteru stracił reputację, a w strzelaninie z zastępcą szeryfa rękę. Wynajął do pomocy chorwackiego inżyniera Antoniego Lucasa. Pierwsze próby wywiercenia dziury w ziemi skończyły się na głębokości niecałych 2 metrów. Zaraz potem cała konstrukcja się rozpadła. Wtedy Lucas postanowił wiercić ruchami rotacyjnymi. Błoto, które wpadało do otworu, zabezpieczało jego ściany. Zadziałało. Innowacja Lucasa stworzyła podstawy nowoczesnych odwiertów. Wspólnicy podejrzewali, że trafią na źródło, które pozwoli im wydobywać 50 baryłek dziennie. Scena jak z filmu grozy zdarzyła się 10 stycznia 1901 roku, kiedy wiertło wgryzło się na głębokość 300 metrów. Studnia nagle wypluła falę błota, a potem całą konstrukcję szybu. Później nastała cisza.
Po chwili znów eksplodowało błoto, zaczęły latać kamienie i gaz, aż wreszcie wystrzelił czarny gejzer. Zanim zabezpieczono odwiert, wydobyły się z niego setki tysięcy baryłek ropy, więcej niż ze wszystkich dotychczasowych amerykańskich źródeł razem wziętych. Higgins nazwał go Spindletop. W pierwszym roku udał 17 milionów baryłek. Utworzono dwie kompanie, Texaco i Gulf Oil, obie dziś są częścią Chevrona, żeby uniknąć połknięcia przedsięwzięcia przez Standard Oil Johna D. Rockefellera. Ten filmowy wybuch w Spindletop zmienił gospodarcze znaczenie Teksasu, dotąd stanu wiejskiego, znanego z eksportu bydła i bawełny. Na scenę weszła ropa. Sekretarz Orłowski, który dokonywał przeglądu polskich osad w 1920 roku, przewidywał gwałtowny wzrost cen ziemi na południe od San Antonio ze względu na przesuwające się w tym kierunku odwierty. Pierwsze kompanie naftowe zawierały właśnie kontrakty upoważniające do wiercenia na polskich farmach. Orłowski uważał, że bogactwo mineralne musi być bardzo znaczne, sądząc z wielkiej ilości źródeł tam znajdujących się. Niektóre z nich są gorące. Po 29 roku do rolników z Panny Marii zapukali przedstawiciele m.in. Hieronymusa McMullena z Fort Worth, właściciela McMullen Oil Company. Firma skupowała prawa do gruntów, żeby móc wiercić szyby. Proponowali 50 centów za dzierżawę akra ziemi, z tym, że to, co znajdowało się ponad gruntem, wciąż należało do rolnika. Zasoby mineralne natomiast do kompanii. Niektórzy sprzedawali prawa na kilka lat, a niektórzy bezterminowo. Kilka lub kilkanaście tysięcy dolarów wyglądało na manny z nieba. McMullen nie zdradzał, że pod ziemią leży ropa warta miliony. Po latach tłumaczył się, że chłopi nie mówili po angielsku, a jeśli mówili, to nie umieli pisać. Spadkobiercy tych niepiśmiennych do dziś obserwują, jak spod ich chałup wydobywa się galony, z których zysk trafia na konto wielkiego koncernu i tam zostaje. A ilu z tych polskich farmerów zyskało naprawdę na boomie naftowym? Myślę, że bardzo wielu, chociaż w tym Teksasie wiejskim, w którym byłam, znaczy to jest Panna Maria, bo ta druga miejscowość, w której byłam, Bandera, która jest kowbojską stolicą świata, oficjalny tytuł. Tam raczej są nasi tacy jak Roy Długosz czy Debbie Mazurek, to są kowboje, nie właściciele farm roponośnych, ale przesuwamy się pod San Antonio, na południe od San Antonio. Są niezwykle bogaci. Rozmawiałam z jedną z pań, już takich około 70-letnich farmerek, która mówiła mi, że ich rodzina, że to są miesięcznie około 3 do 4 milionów dolarów z tych właśnie ropy, czeki olejowe, oni to nazywają. I jak zobaczyła moją minę, to ona mówi, nie, no ale my to musimy podzielić, no jest nas 5. Ja powiedziałam, nie, no jak jest was 5, no to w ogóle, to nie, to wam współczuję, że to jest, to jednak, to kurczę, musicie się podzielić, co to jest w ogóle, nie, tyle tej kasy. I jakbym rozmawiała z nią, a siedziałyśmy w jakimś takim sieciowej kawiarni, gdzie nie sprzedawali nawet kawy, tylko takie słodkie świństwa. Znaczy nie można było, kupić czarnej kawy tam w tych, to jest też niesamowite, to w ogóle to jest inna opowieść w ogóle o smakach. Akurat w Teksasie nie można czarnej kawy? To znaczy, wiesz, w tym takim, Boże, to jest taka znana sieć, której już nie pamiętam, bo mam zaniki pamięci, że nie było kawy i herbaty. Słodkie dziadostwa, których nie można w ogóle pić. No, jak poprosiłam o wodę, to pomyśleli, że jestem jakimś też dzikusem po prostu, który nie zna tych cywilizacyjnych wynalazków. I to naprawdę nie było nic ostentacyjnego. Podobno od razu pytają, czy jesteś z Europy, jak prosisz o wodę w amerykańskich restauracjach. Znaczy to jakieś kurcze brewerie po prostu, nie? Są, tak. I rozmawiałam naprawdę z taką ubraną w rozciągnięty t-shirt panią w krótkich spodenkach, która nie chodzi do kosmetyczki w ogóle.
i nie jakby, która po prostu siedzi na jakichś w ogóle strasznych pieniądzach. Ale piszesz też w książce o tym, że tych majątków nie widać po nich. Nie To są widać, właśnie o kraciaste tym koszule, tak, a to jest w ogóle ten sposób właśnie specyfika. chciałam powiedzieć, to To nie jest widać. specyfika w ogóle w Teksasie, ludzi, którzy mają Tak, pieniądze, czy tej grupy potomków przybyszów ze Śląska? Czy to Moim jest taka zdaniem to stylowa, jest- ogólnostanowa? To jest ogólnostanowa specyfika. Zresztą o tym pisze Steinbeck, który jedzie tam to 30 lat Chevroletem. tak, ze swoim pudlem 30 lat po wydaniu Gron Gniewu, żeby zobaczyć, jak ta Ameryka się zmieniła, żeby w ogóle nabrać jakichś w ogóle wiatru w żagle. I tam jest cudowny opis prywatki u jakichś też ropowych miliarderów, którzy są znajomymi jego żony. Tam jego ówczesna żona była Teksanką, gdzie ci ludzie, i to Steinbeck obserwuje, że oni nie są przebrani za kowbojów, bo widzi, że są opaleni tak, że widać, że przebywają na słońcu, że ich buty są znoszone, a ręce są, widać ślady ciężkiej pracy fizycznej. Że to kowbojowanie, czyli praca na farmie, posiadanie koni, no jest czymś immanentnym. To jest taka w ogóle rzecz, bez której tam się nie da... No myślę, że ten Teksańczyk jest po prostu niepełny. No myśmy rozmawiali z panem, który jest doradcą emerytalnym, który kończy swoją pracę jako doradca emerytalny w biurze w Banderze, a potem idzie do swoich krów, z tym, że ponieważ nie pada, to on te krowy musi wozić na jakąś swoją drugą farmę, gdzie jest więcej trawy. To znaczy, wiesz, to jest jakiś absurd zupełnie, bo to on ma te krowy tylko dlatego, że jest Teksańczykiem i one są mu po prostu do niczego niepotrzebne, oprócz tego, żeby je mieć i być Teksańczykiem. Żeby nosić Do kapelusz. istoty istnienia są mu potrzebne. Tak, tak. Ale czy możemy powiedzieć, że to jest taki zaskakujący paradoks tej historii, że tym ludziom, którzy przyjechali na to pustkowie pełne niebezpiecznych węży, jednak bardzo się udało? Gdyby to zestawić z losami bohaterów, których opisałaś w Greenpoincie, a z nimi było bardzo różnie. I jednak niewielu bohaterów tamtej historii można powiedzieć, że kończy z sukcesem. To jak to wypada w porównaniu z Przybyszami do Teksasu? Absolutnie masz rację. To znaczy ci ludzie, co jest dosyć istotne i co bardzo fajną, czytałam pracę Frederica Turnera, tam cytuję ją. Oni brali udział w wykuwaniu się w ogóle amerykańskiego człowieka. To znaczy ten właśnie socjolog czy też historyk podnosi taką tezę, że właśnie ci ludzie, którzy przesuwali granice Stanów na zachód, którzy mierzyli się z tymi wszystkimi idealizowanymi w tej chwili niebezpieczeństwami, jak walka z Komanczami, którzy tam po prostu byli bezwzględni dla nich, z przyrodą, w walkach we wszystkich wojnach. W ogóle tutaj jest jeszcze Meksyk, który też jest, urasta do rangi w ogóle jakiegoś wroga, chociaż wiemy z historii, że wręcz przeciwnie, tam Amerykanie byli dosyć nieprzyjemni dla Meksykanów przez dziesiątki lat, że to jest ten amerykański człowiek, który się nie boi ciężkiej pracy, który zagryza ziemię, który ma bardzo silny kontakt duchowy z Panem Bogiem w różnych formach występującym, czy w różnych postaciach, który ma broń, żeby się obronić. Zresztą też dlatego ta druga poprawka jest święta tam. Znaczy w ogóle po tych podróżach absolutnie się zorientowałam, że te wszystkie takie wschodnioamerykańskie ględzenie o tym, że ta drugą poprawkę należy zreformować, jest w ogóle nie do pomyślenia. To znaczy nie ma takiej możliwości w ogóle, żeby tak się stało. I oni czują się po prostu Amerykanami. Znaczy to są po prostu Amerykanie. Tak, to rzeczywiście bardzo wyraźnie czuć z bardzo różnych twoich spotkań ze współczesnymi bohaterami tej opowieści. Może ktoś z państwa ma ochotę o coś zapytać, jakoś skomentować to, o czym rozmawiamy, bo ja oczywiście jeszcze parę pytań mam, ale zapraszam serdecznie. Mamy tutaj pana chętnego, to poproszę o mikrofon. Zapraszam. W 1916 roku uchwalono prawo, które obowiązuje w Luizjanie, zakazujące używania w szkołach języka innego niż angielski. Miało i ma to nadal za zadanie wyrugować już pozostałości po francuskiej obecności na tych ziemiach.
uczniowie rozmawiający na przerwach między sobą w języku innym niż angielski są karani. Czy takie prawo również obowiązuje w Teksasie? Nie ma takiego prawa, natomiast takie sytuacje zdarzały się w latach 60. i 50., 60., że w szkołach tylko w sobotę, w sobotnich szkołach mówiło się w języku swoim, czyli śląskim, ale nie było, to chyba nikt nie opowiadał mi o tym, żeby lat od 60., 70., żeby to było karane. Natomiast lata 70., no to jest ten czas, kiedy się w całej Ameryce zaczęły być używane te Polish jokes, czyli żarty z Polaków i bardzo wielu rodziców, moich rozmówców, którzy teraz mają około 60, było zniechęcanych w ogóle do mówienia po polsku po to, żeby przetrwać szkołę. To znaczy, żeby nie być w jakiś sposób, no, żeby im nie było przykro. Oni też dzisiaj żyją w takich okolicznościach, prawda, rosnącej liczby imigrantów z Meksyku, prawda? Meksykanie byli tam zawsze w Teksasie i zawsze była taka koabitacja. Ona polegała na wielkiej nierówności. Natomiast bez migrantów, którzy przyjeżdżali zza południowej granicy, z Rio Grande na pola i na farmy, no nie było możliwe, żeby zebrać bawełnę albo żeby, no nie wiem, doopiekować się bydłem. To zawsze tak było. Teraz ta liczba jakby przekracza wyporność Teksasu. Byliśmy tam wtedy, kiedy gubernator Abbott razem ze swoim kolegą gubernatorem Florydy zorganizowali te transporty. To niezwykle było przedmiotowe traktowanie tych ludzi. Znaczy wysyłali autobusy i samoloty do Martha Vineyard i też do Waszyngtonu i do Nowego Jorku, żeby ci właśnie liberalni, humanitarni politycy, znaczy, którzy po prostu plują humanizmem, jak tam mi ktoś powiedział, żeby zobaczyli, żeby się doopiekowali po prostu tymi ludźmi. A w Teksasie w tym czasie były, nie wiem, zapełnione bursy ludźmi, którzy przekroczyli przez granicę. Znaczy, było taki rodzaj... Przekroczyło granicę ta migracja i faktycznie bardzo duża wrogość rosła wtedy w stosunku do tych Meksykanów, którymi oczywiście, znaczy powiedzieć, nie muszę tutaj mówić, że w Ameryce jest po prostu gigantyczny rasizm, bo jest, no, więc on jeszcze się tam wzmagał. Mamy pytanie od jednej z osób, które nas oglądają online o wyznanie, bo o ile z językiem, jak powiedziałaś, no było jakieś szkalowanie, które zniechęcało do jego używania, to jak się układa stosunek na przestrzeni też pokoleń, tak, potomków, osadników do religii i też dlatego, że powiedziałaś o tym, że parafia była podstawową jednostką, zresztą w Greenpointie były bardzo podobne wątki, kluczowej roli, jaką Kościół jako forma organizacji społecznej życia odegrał. Pytanie, jak bardzo oni są nadal związani z parafiami. W tych współczesnych częściach książki piszesz o tym, że no, na przykład rozmaite twoje rozmowy nie byłyby możliwe, gdyby nie proboszcz, który cię anonsował. Prawda? Tak, absolutnie Kościół jest bardzo istotny dla funkcjonowania tamtych osad. Zresztą dlatego akurat w Pannie Marii bardzo jest wiele małżeństw śląsko, czy też potomkowo ze Śląska meksykańskich, ponieważ to religia była wspólna. Małżeństwa z protestantami były bardzo źle widziane i do tej pory, to znaczy tutaj mam taka historia matki, której córka wyszła za baptystę i jakby w ogóle cała rodzina była z tym bardzo zaniepokojona aż do zerwania kontaktów łącznie, ale to pokolenie od 40 roku życia jest mniej przywiązane oczywiście do Kościoła, dlatego że to są ci ludzie, którzy wychowali się, którzy mogli podróżować, którzy swoich, nie wiem, partnerów znajdowali na uniwersytetach. Michael Kiełbasa, który jest, zgadnijcie Państwo, co robi Michael Kiełbasa. Tak, jest właścicielem największej w Teksasie firmy wędliniarskiej, Kiełbasa Meat Company.
No dobrze się nazywa. Tak, no bardzo się dobrze nazywa. Nie owija w nomen omen bawełnę, tylko robi kiełbasę. Tak, no robi kiełbasę, co ma robić, nie? Zmienił Częstował? wyznanie. Wiesz co, nie, bo akurat spotkaliśmy się w szpitalu, ponieważ tylko żona złamała nogę i tam rozmawialiśmy pierwszy raz. Rzeczywiście ciężko z kiełbasą. Tak, no, ciężko z kiełbasą. I on na przykład zmienił wyznanie, ponieważ jego żona Niemka była protestantką. W ogóle też nietypowa jest historia jego przodka, prawda? Tak. Jego motywacji. A propos, który z twoich bohaterów uważasz, że odniósł największy sukces? Ale to zależy, co ten mój bohater by uważał za wielki sukces. To na pewno rodzina Kiełbasów, która, jak mi powiedział Michael, kiedy jego ojciec umierał, to jest ojciec, który tą kiełbasianą firmę rozkręcił, no kiedy umarł, to jego kondukt pogrzebowy spowodował, że zatrzymano ruch w San Antonio, a poprzednio zatrzymano ruch w San Antonio, kiedy prezydent Johnson, Teksańczyk, odwiedzał San Antonio, więc to była taka miara sukcesu. I to mi odpowiedział, kiedy zapytałam się, czy jemu było trudno być na przykład Polakiem, czy też Ślązakiem, czy miał jakieś w ogóle problemy z tym, że ma takie nazwisko. Inna miara sukcesu to jest też to, że niektórzy mają posiadłości czy rancza, Tak. które trzeba przez 3 dni objeżdżać, żeby objechać. Tylko zastanawiam się na czym. Konno? Licząc? No chyba teraz to już są takie urządzenia elektryczne, ale chyba, czy też samochody, czy tak się tam nazywa, ale to wcześniej, on objeżdżał, jak jeszcze nie miał samochodu. Zresztą ta w ogóle historia rancherstwa i rancherstwa w Teksasie, który naprawdę ma taką, powiedzieć, że tam jest gigantomania, w ogóle takiego mentalna, to naprawdę nic nie powiedzieć. Bardzo duże na mnie wrażenie zrobiło i tutaj dla Państwa taka atrakcyjna anegdota, że jest takie rancho, które nazywa się Ox Ranch, gdzie, no wiecie, bo Teksas w ogóle i część tego stanu żyje z turystyki, czyli mieszczuchy przyjeżdżają, żeby pojeździć sobie na koniu, właśnie sobie założyć koszulę kraciastą, kapelusz i tak się w ogóle poczuć juhu, po prostu z lasem i no właśnie. Ale w Ox Ranch można nie tyle jeździć na koniach, co można jeździć czołgami po tym ranczu i strzelać też do zwierząt. I na przykład jakby ktoś chciał no po prostu być takim kowbojem na czołgu, to może jeździć czołgiem Sherman z II wojny światowej, bo tam też są takie czołgi. Ale jak już naprawdę bardzo chce, to może również strzelać z tego czołgu do dzikich zwierząt. Naprawdę można to sobie zalegalizować. Taką no można sobie, akcję? to nie wiem, czy można sobie zalegalizować, ale Ale można legalnie postrzelać kupić, Paulina. tak? No myślę, że tak. Że No. tak. Gdyby ktoś, jak bardzo się chce, to można. To jest dopiero skala zamiłowania do Tak, broni. tak. Jednak. To jest w ogóle najbardziej takim zabawnym pytaniem, które tam zadałam któremuś któremu bohaterowi, to czy ma jedną strzelbę. Czy to ktoś inny zadał, już nie wiem. To ty zadałeś to pytanie? Nie, bo widzę, że... Czy ma jeden pistolet? Tak. To przepraszam, bo Cezary też był. No dobrze, tak. Cezary zadał to pytanie, bo był w podróży pierwszej ze mną. Łazarewicz. Tak. I to było takie pytanie z cyklu, czy ty sobie ze mnie żartujesz? Bo jechaliśmy pick-upem, w którego siedzeniu już leżało kilka takich strzelb, a w domu jeszcze były schowane. To znaczy... Prawie go obraziłaś. Tak, znaczy to Czarek obraził, już nie ja. Już nie chcę sobie tak tego dodawać. I byłam w klubie strzeleckim w miejscowości Bandera, gdzie strzelać przychodzą szkoły, znaczy 6-latki przychodzą uczyć się strzelać tam. I są takie małe pistoleciki, małe selpki takie dla baby, no rifles po prostu dla małych dzieci. Są kobiece takie dla kobiet, żeby to... No. A propos kobiet, chciałam ciebie zapytać, jakie były ich losy. To znaczy, bo tak, wyjechać z tych prus, gdzie rola kobiety była dość twardo określona, chociaż być może akurat wśród chłopów mniej niż w klasie średniej, i pojechać w to pustkowie, no to z jednej strony to jest na pewno bardzo duży znój i trud, ale jednak też szansa na ucieczkę od wielu konwenansów. I jak się te herstoryczne biografie tam układają? Historyczne biografie układają się tak, że ten wyjazd był niezwykle emancypacyjnym czynnikiem dla
kobiet tam, ponieważ nie było takiej możliwości, no powiedziałabym to wcipnie, żeby kobieta została w domu, ponieważ nie było domu żadnego. I jakby zawsze potrzeba było dwojga rąk, żeby w ogóle móc przeżyć. To znaczy niewątpliwie. Jest też tak, że te rodziny śląskie były bardzo, że były wielodzietne. To znaczy to naprawdę musiał być ktoś, kto pełnił tą rolę głównego opiekuna i to były zwykle kobiety. Ale na początku XX wieku ktoś z polskiego, z ministerstwa któregoś, który właśnie objeżdżał te kolonie, czy też osady, zauważył, że równość kobiety i mężczyzny, czy w ogóle jakby taka jest znacznie większa niż w Polsce. Że oprócz tego, że te kobiety są wyższe niż kobiety polskie, i mężczyźni są też wyżsi niż mężczyźni, mężczyźni w Polsce. Ale to jest prawda, czy przejaw tej gigantomanii? Wiesz co, no prawda. Tak, ze względu na, tak. Na już później na dietę tak, i warunki tak. życia. Tak? I są też lepiej wykształceni na przykład. I kobiety są lepiej wykształcone. Nawet w tym Teksasie, który był, no, można powiedzieć, jeśli chodzi o cywilizacyjne, takie raczej, chciałabym powiedzieć, nie elegancko zadupie, ale jestem tutaj publicznie, więc taką prowincją. Nie powiedziałaś Więc tego. nie powiedziałam. A może ktoś z Państwa chce jeszcze spytać o coś Ewę? To zapraszam. Wystarczy. To, tak, takie samo pytanie mamy z internetu, więc ja je powtórzę. Kto jest na okładce książki? No to jest atrakcyjne zdjęcie naszego przewodnika w Teksasie. Który ma kapelusz. Który ma kapelusz. Wszyscy I tam mają sutannę. kapelusz. No, nawet myśmy mieli kapelusz, jak przyjechaliśmy do Teksasu. Człowiek nagle ma kapelusz po prostu. Przejeżdża granicę z Oklahomą i ma kapelusz. To jest ksiądz Franciszek Kurzaj, który przyjechał do Ameryki pod koniec lat, nie, w połowie lat 80. XX wieku. Przyjechał spod Kędzierzyna i jest niezwykłą osobą, która właśnie jest też taką nośnikiem wiedzy dla tych ludzi, którymi się opiekuje, wiedzy o ich miejscu pochodzenia, o tym, że oni są Ślązakami. Co nagle zaburzyło w ogóle też ich taką, bo oni też tego nie wiedzieli, a nie wiedzieli dlatego, że pod koniec XIX wieku, kiedy Franciszkanie z wielu powodów no, wyewakuowali się stamtąd, przyjechali zmartwychwstańcy, czyli bardzo tacy patrioci, którzy byli takiego częścią ruchu narodowo-wyzwoleńczego i ci ludzie, którzy mówili językiem polskim, tak oni to określili, no byli dla nich też taką owcami do spolszczenia. Więc opowiedzieli tym ludziom, że są Polakami i że Polska się nimi dobrze zaopiekuje. Prowadzisz tę opowieść aż do współczesności. Ja mam prośbę, żebyś nam przeczytała jeszcze ten ostatni fragment oznaczony jako teraz, bo trochę nam to mówi o tym, jak ta historia żyje. Czy to ten? Ropa, Nie, wcześniej jest, wiesz, gdzieś oznaczony. Panna Maria teraz. Wysiedliśmy z Toyoty proboszcza przed domem z jasnego kamienia w Laverni, miasteczku nad rzeką Cibolo, pół godziny jazdy na wschód od San Antonio. Według stanowego portalu Lavernia plasuje się na czele rankingu najlepszych do mieszkania miejsc w Teksasie. Zamożna i bezpieczna. W drzwiach stała Dorothy, szczupła 80-latka. Była aktywną parafianką proboszcza za czasów jego posługi w Pannie Marii i San Antonio. Dorka, teraz będziesz ino rządzić. Dorka będzie mówiła gwarą, zwrócił się do mnie Kurzaj. Nie pozwalam jej mówić po angielsku. Ja nawykła do tego, co on mówi. Zrób to, zrób tamto, my se wadzymy po polsku i po angielsku, stwierdziła z rezygnacją. W jasnokwiecistym salonie czekały patera z herbatnikami i mrożona herbata. Język nieangielski nie był dla Dorothy językiem pierwszego wyboru, ale ksiądz nigdy nie odpuszczał. Jo wiedziała, że ja ze Polski, ale dokładnie, żech nie wiedziała, skąd ty Polski. Ja się urodziła, to starzyki były już umarte. Czasem, jak się kto napił, to mówił o nim, o, chodzi jak Ślązok, ale co to ze Ślązek był, to ja żech nie wiedziała.
Dorothy mówiła językiem sprzed kulturkampfu, bez wpływów niemieckich. Dla niej fartuch był za Polską, sufit nie był gipsdeką, tylko pokłodem. Część słów jej przodkowie musieli wymyślić sami, bo w XIX wieku, gdy wyjeżdżali, jeszcze nie istniały. Jak furgocz, czyli samolot, bo furgoł latał. Mama była Moczygęba, a ojciec Polok. Józef Moczygęba to był mojego strażnika brat. Matka chciała, żeby ja po polsku uczyła, jedyna rzecz, co ona chciała. Ale my poszli do szkoły mówić po angielsku. Nie mogli się uczyć po polsku ani po meksykańsku we szkole, bo tam byli luteranie i oni nie rządzili po polsku. Jeno przed szkołą i w domu my z Kościusko i z Częstochowy rządzili. Dopiero po 8. klasie siostry Felicjanki przyszły i zapytały, kto chce się uczyć po polsku. I 5 osób chciało. Mama się urodziła w 900 roku. Mówiła, że oni rentowali plac, a potem kupili, jak się mama wydała w 919 roku za Poloka. Gdzie się rodzice poznali, to ja nie wiem. Urodzili nas 7 dzieci. Mojego chopa poznałam na tańcach, na muzyce. Zabawy były w soboty zawsze kajsik, szły dziołchy i hopy. Wszyscy byli jednacy ubodzy, tak się tylko wytańcowali na muzyce. Mój hop był Alojz Pawelek, pracował na kolei. Po polsku słabo rządził. Przedtem Alojz był baseball player, bardzo dobry, ale piznął go ktoś i już nie grał więcej, bo to był obojczyk, a on był pitcherem. Brałach rozmaite courses, how to deal with people z zakresu psychology. Pracowałam w San Antonio. Hop poszedł do Korei, ale nie na wojnę, ino do bazy. Potem do mnie przyfurgał. W tej Korei on miał mój portret narysowany ołówkiem ze zdjęcia. Wisiał u niego nad łóżkiem. Pożółkły portret uśmiechniętej młodej blondynki znajduje się na honorowym miejscu między kuchnią a salonem. Alojz już nie żyje, zmarł na raka. Doroty powiedziała, że to od fumów, których sen na kolei nawdychał. Córka Doroty z mężem mieszkają w San Antonio. Ich kontakt z językiem pradziadków jest już bardzo luźny. W 1989 roku Doroty Pawelek odwiedziła Polskę na wycieczce zorganizowanej przez proboszcza Kurzaja. Ksiądz Franek przyjechał i pokazał, że my są Ślązoki, bo my tego nie wiedzieli. Takich arcysmacznych fragmentów jest w tej książce wiele. Ta historia opowiedziana tym językiem pokazuje, co przetrwało z tej opowieści do dzisiaj. A ja chciałam, żebyś na koniec nas zabrała na Śląsk, czyli tam, gdzie ta historia się zaczyna. Jak tam funkcjonuje opowieść o tych wyjazdach, o tej emigracji, o tych miasteczkach, osadach, które ty opisałaś i czy im się ta książka twoja spodoba? Tym, którzy na Śląsku pamiętają. Ojejku, nie wiem, bo ja się urodziłam w Sosnowcu, więc to może być pierwszy kłopot, który obserwuję, ale bardzo starałam się być, no, chciałam być dobrze poinformowana w tym. To znaczy, to jest niesamowite, bo od 1989 roku ksiądz Franciszek Kurzaj organizuje regularnie wyjazdy Teksańczyków do Śląska i nawet rodzina Kiełbasów, nie Michael, ale już jego starsze siostry, na przykład Sandra Kiełbasa, były i ojciec Michaela byli na Śląsku, w Rozmierzy chyba oni byli z Rozmierza. I tam zobaczyli maszyny rzeźnickie tej samej firmy niemieckiej, której używali w San Antonio. No więc to też była taka wspólnota. Ale też niesamowitą opowieść opowiadał ksiądz Franciszek, bo ksiądz Franciszek jest bardzo, naprawdę aktywistą przez duże A. To znaczy bardzo dużo rzeczy robi naraz też. Jest takim trochę Leopoldem 150 lat później. Tylko może nie zniknie tak nagle tajemniczo. Tak. No, i jego brat mieszka pod Kędzierzynem i brat był organizatorem, znaczy to była taka sekcja śląska. I brat musiał znaleźć osoby o nazwiskach, znaczy wśród Ślązaków, o nazwiskach takich, które też przyjeżdżały z Teksasu, więc jak przyjechali Ślązacy na Górę Świętej Anny, to tam już stali właśnie ludzie Mazurek, Kiełbasa,
pierdoła, dupnik, zając i ci ludzie się łączyli, więc jakby nie było takiego momentu, Boże, gdzie my jesteśmy, myślę o tych śląskich Teksańczykach, tylko od razu szli do swoich. To było niesamowite. I te kontakty między rodzinami się utrzymują. Mam nadzieję, że opowieściami o książce Miasteczko Maria Panna, Ślązacy na Dzikim Zachodzie, Ewa Winnicka narobiła wam smaka i że tylko rozbudziła apetyt. Od dzisiaj książka jest w księgarniach wszelkich, nie tylko naszych. Pan ma jeszcze pytanie. To zapraszamy. Mikrofon za chwileczkę dotrze. Mam nadzieję, że łatwe. Dla ciebie nie ma trudnych pytań. Czy Panna Maria jako miejscowość teraz to jest taki skansen, czy czymś się różni od innych miejscowości teksańskich tego typu, czy tam jeszcze są jakby właśnie kultywowane takie bardzo te stare tradycje śląskie? To jest skansen. Znaczy, na pewno jest skansen. Kiedy czytałam relacje z początku XX wieku o tym, jak jeden z reporterów jedzie tam między Corpus Christi a San Antonio, potem skręca i widzi nic, a potem widzi wzgórze i potem biały kościół otoczony nielicznymi farmami, to ja miałam, to był ten sam, myśmy tak samo mieli te same wrażenia, kiedy wjeżdżaliśmy, tylko że teraz stoi tam zbudowane za czeki olejowe, no właśnie takie gigantyczne centrum dziedzictwa polskiego, ale też nie chcę Państwu spoilerować, bo to jest też taki dosyć absurdalna... Jest tam wątek pełen napięcia i konfliktu. Budynek, tak. No, w Pannie Marii mieszka 90 osób. To znaczy w takim samym, w tym obrębie miejskim. Oczywiście są ludzie, którzy mieszkają na tych farmach. W momencie, kiedy ropa przyszła, to też bardzo wiele młodych wyjechało, bo już mogło wyjeżdżać. Jeszcze 60-latkowie, nawet jeżeli jechali do koledżu, do San Antonio, czy gdzieś nawet bliżej, to musieli wracać, pracować w polu, żeby w ogóle... Jedna z moich bohaterek, 60-latka, pamięta, że spała w domu, w którym po prostu deszcz padał, jeżeli padał, a jak świeciło słońce, to świeciło słońce, bo były takie gigantyczne dziury w dachu, a jak tata dostał czek pierwszy olejowy, to po prostu zmienił traktor z 20-letniego na 10-letni. Nie? To był ten rodzaj szaleństwa, na które sobie to widać, że to jest bardzo zamożne miejsce. To znaczy kościół jest biały i czysty, jest chodnik, jest równa trawa i jakby widać, że tam jest czysto i pusto. Bo na przykład miasto Carnes City, czyli takie county, miasteczko, które jest siedzibą hrabstwa, no to jest takie miasteczko, które bym powiedziała jest trochę jak z XIX-wiecznego troszkę horroru, powiedziałabym, jest, no, że jest takim, że nie wiadomo w ogóle kto wyjdzie zza winkła, nie? Czy to będzie rewolwerowiec, czy pierwszy naród na koniu. Ale przeżyliście. Jeszcze ja. Zapraszam. Mam takie pytanie, ja jestem ze Śląska i mam takie pytanie, bo jak usłyszałam, że piszesz tą książkę, to strasznie się ucieszyłam, bo przypomniało mi się właśnie, że ja jako dziecko, czy tam nastolatka, słyszałam o tych ludziach, którzy tam wyjechali. No i to, że słyszałam, to jedno, ale druga sprawa, że słyszałam taką opowieść i nie wiem na ile, czy ona w ogóle jest prawdziwa, ale mnie to bardzo śmieszyło, że te Ślązaczki, które tam pojechały, nosiły takie kiecki, czyli spódnice, które były krótsze niż amerykańskie stroje. I podobno do tej Panny Marii, ale też może do tych innych miejscowości, które powstały tam, specjalnie amerykańscy mężczyźni zjeżdżali się, żeby oglądać damskie łydki. Wiesz co, opowiadasz o jednej z pierwszych relacji prasowych, które są chyba z jakiejś gazety Dallas, o reportera, który obserwował korowód, korowód to jest dobre słowo? Może być. Nie wiem, co będzie dalej w tym zdaniu, ale mnie się podoba. Kondukt, tak. Nie żałobny, taki zwykły. Korowód, to znaczy ludzi, którzy zeszli ze statku i szli, bo oni piechotą szli na północ i kobiety faktycznie szły w sukniach, znaczy krótkich, takie, że były do połowy łydki, albo jeszcze nawet niżej. I to wywoływało takie w ogóle niezdrowe poruszenie wśród tych bardzo
purytańskich i takich ubranych po szyję i po ziemię osób, tak. I to jest bardzo możliwe, że to jest pisana relacja Czyli dotycząca taka tego. awangarda w tych Prusach. Awangarda, no i w ogóle prowokacja. Mhm. Jeszcze pan ma Tak, pytanie. słucham pana. To podamy mikrofon, żebyśmy się wszyscy słyszeli. A teraz tam jest Trump czy Biden? No, Biden jest w okolicach między 1 a 2% poparcia ma. A wśród tych właśnie Tak. Ślązaków, tak? Tak, tak. Mhm. Znaczy, ale A czym chciałam oni to powiedzieć, tłumaczą? Czy no, Trump się odwołuje do wszystkiego, czego oni potrzebują tam, no, do po prostu wielkości Ameryki, chociaż sam nie reprezentuje specjalnie tych wszystkich no, wartości, ale ja powiem taką historię no, z miejscowości Bandera, która jest bardziej znam, ponieważ tam mieszkają ludzie, którzy są po prostu nie tylko potomkami Ślązaków, ale w ogóle to jest miejscowość zamieszkana. No i faktycznie tam Trump ma mniej więcej 95% poparcie, ale jest tam jedna gazeta, która wychodzi, jest Bandera Bulletin. I jest tam komórka Partii Demokratycznej. Oni mają taki znaczek, że są taką niebieską kropką w Czerwonym Morzu, ale są, to znaczy trochę chodzą opłotkami po tej banderze, ale jakby szefowa taka Zbrojeni po zęby. 68-terka, która jest szefową tej demokratycznej partii w banderze, taka pani z warkoczem srebrnym, nie bała się jeździć po banderze z takim no, nalepką głosuj na Bidena, ale to nie o tym chciałam mówić. No w każdym razie w tej gazecie Bandera Bulletin, w miejscowości, która jest totalnie czerwona, w sensie republikańska, w takim najbardziej zajadłym w ogóle wydaniu. Zresztą z Teksasu najwięcej osób pojechało 6 stycznia pod Kapitol, chociaż większość z nich wróciła autokarami. Znaczy tam z Teksasu było najmniej osób, które wdarły się. Znaczy to były osoby, które pojechały protestować, ale już nie demonstrować, nie używały przemocy. I w tej gazecie są felietony co tydzień i jest felieton demokratyczny i republikański. I chcę powiedzieć, że odbywa się debata tam. To znaczy, że ci ludzie mają swobodę wypowiedzi i rozmawiają ze sobą. To znaczy, to dla mnie było niesamowicie zaskakujące i zazdrościłam im tego, bo w naszych polskich gazetach w tamtym czasie, nie wiem jak teraz, jak to się teraz ułoży, nie było jednego organu prasowego, gdzie można byłoby zobaczyć tekst, nie wiem, liberalny, lewicowy i prawicowy obok. A tam ci ludzie nie odnosili się do siebie jak do wrogów, jak do nieludzi, tylko po prostu dyskutowali na argumenty ze sobą i to jest naprawdę kowbojska stolica świata. Nie? To, że to nie jest jakaś po prostu Princeton jakiś. A poglądów naczelnego tej gazety w ogóle się nie mogłam domyślać, dopóki go nie spotkałam prywatnie i nie poszliśmy na piwo. I dopiero po tym piwie ja mogłam się zorientować, że jest skrajnym liberałem. Nie? Czyli są takie miejsca Są w takie Ameryce, miejsca w Ameryce, w których Ameryka dorasta do najlepszych wyobrażeń o samej sobie. Czy jeszcze ostatnie pytanie wieczoru? Ktoś z Państwa? Nie. To ja je zadam. Proszę. Lubisz westerny oglądać? Ojejku, no westerny, ja się wychowałam na westernach, chyba też. I ten taki prosty przekaz, który płynie z tego rodzaju filmów, był mi przez bardzo bliski. Czytałam Karola Maja i teraz w ogóle wiem, dlaczego Karol Maj napisał Winnetou, no bo kiedy już przeczytałam o tych Prusach i Niemcach, którzy wyjeżdżali do Teksasu, to wiedziałam, że ten Karol Maj, nawet siedząc w więzieniu, mógł w ogóle jakby myśleć o tym dzikim zachodzie jakoś, no, jako o czymś, co jest mu jakkolwiek bliskie. Nie? Bo wiemy, że... A wiecie, że nikt w Teksasie nie słyszał o Winnetou, ani o Karolu Maju? Naprawdę to jest przykre, bo mi tak właśnie pomyślałam, że to jest taka... Olcza Trchędzia nie, od Szurchędzie też nie. No,
No tak, To no. jest historia eksportowa po Tata prostu. tutaj nasz śpiewał też piosenki kowbojskie, śpiewał piosenki o Mississippi, zresztą to było dla mnie bardzo ważne, kiedy wracaliśmy z tego Teksasu do Chicago, bo tam mieliśmy wypożyczony samochód, bo było najtaniej, to specjalnie, proszę bardzo, to pojechaliśmy nad Mississippi, żebym też tak dopełniła takich wspomnień, żeby, no, to było dosyć bardzo istotne, że dla mnie też. No ja myślę, że dzisiaj można tak sobie ten wieczór domknąć Przepraszam bardzo, oglądaniem to moje jakiegoś dziecko młodsze westernu. dzwoni, przepraszam To państwa. może warto odebrać, jak Stasiu, dziecko zaraz do dzwoni. ciebie zadzwonię, dobrze? Tak, tak, ale nie mogę teraz, kochanie, zaraz zadzwonię. Za 20 minut, na razie. Pozdrawiamy cię, Stasiu. Przekonało go, że jesteś w transmisji? Tak. No może chciałby zaistnieć jednak. Okej. No to ja myślę, że dzisiaj można sobie tak wieczór domknąć oglądaniem jakiegoś dobrego amerykańskiego kina. Znaczy w ogóle, kiedy oglądaliśmy potem Yellowstone, które czy nas... Chodzi o serial, serial, tak, Yellowstone która- z Kevinem Kevinem Costnerem, Costnerem, który tak. jest teraz po drugiej stronie historii niż w Tak. Tańczącym z wilkami. Tak, to, to pomyślałam sobie, że to jest co prawda Montana. Jezu, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że ten język angielski tam, rany Julek, po prostu. To dopiero te wszystkie moje wyobrażenia o języku angielskim poszły. Ale jaki w to. on jest ten angielski? Bo akurat o tym w książce nie ma za dużo, że on jaki jest. No bo już nie chciałam się, znaczy wiadomo, że jak przychodzisz, zamówisz piwo i jak mówisz, że proszę piwo, to wszyscy generalnie, którzy są przy tym barze, przestają pić piwo i patrzą, skąd z jakiegoś kosmosu przyszedł ktoś, kto tak zamawia piwo jak ty, nie? A jak się zamawia? Właśnie nie wiem, nawet nie będę się tutaj popisywać, no ale w każdym razie nawet najbardziej amerykański, westernowy sposób, w jaki chciałam zamówić piwo, spowodował, że zamówiłam go w sposób wschodnioeuropejski, no. Czekaj, bo to znaczy co, wchodzisz, masz kciuki w szlufkach i No właśnie i co? przede wszystkim nie miałam szlufek, ani w ogóle Aha, niczego, no dopiero beznadziejnie. później miałam. Kolta nie miałaś, nic nie miałaś. No ale jak to powiedziałaś? Nie mogę teraz się ośmieszać, ale chodzi o to, że Ale chodzi o akcent czy o tak, słowo? chodzi Czy o słowo beer nie być jest może, piwem? może być to słowo beer, ale to nie jest to słowo, no to jest Okej. inaczej. Wiesz, pytałam się mojej Prosimy o pomoc, jeśli ktoś wie. Pytam się o rozmówczyni jednej, czy używa WhatsAppa i właśnie pytałam się, czy ma, już tak mówię, WhatsApp? Nie? Ona mówi, nie ma niczego takiego w Teksasie. Ja mówię, kurde, nie macie WhatsAppa? I ja tutaj pokazuję tej Patrycji ikonkę. Ona mówi, WhatsApp. Ja mówię, Okej. no, to mniej więcej tak było. Potem Czyli już trochę jak w Szkocji w zasadzie. Nic nie wiesz, co się do ciebie mówi. w Szkocji. Trochę. To w każdym razie ja już tam było, Okej. no, trzeba by się było bardzo postarać. To jaki western na dzisiaj polecasz? To Yellowstone, tak? Oglądamy? Bo ja myślałam o Olbrzymie. Ja bardzo lubię Olbrzyma. To Tak, nie jest western, ale to jest ale historia to jednak jest tych wielkich bardzo, fortun. tak, to jest Z Jamesem Deanem i Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. I w ogóle ten, no właśnie, przecież to się dzieje też w Teksasie. No ja bardzo polecam Olbrzyma i to jest na podstawie film, może to Johna Hustona chyba, prawda? Na podstawie powieści. Na tak. podstawie powieści, ale to film nakręcił Houston chyba. To w każdym razie to jest na podstawie powieści autorki, która pojechała tych Teksańczyków researchować i oni wszyscy byli tacy, mówili, bo zobacz po prostu jak my mamy tutaj wszystko wielkie, a potem jak się zobaczyli w tej powieści, jako się takich, wydali maleńcy? tak, to się strasznie wściekli, że tacy są po prostu prymitywnymi noworyszami. No zresztą opowieść, no James Dean jest tragiczną postacią. No jest to historia upadku. Ale historia miasteczka Panna Maria i osadników naszych pierwszych śląskich na Dzikim Zachodzie jest historią dużo bardziej złożoną i jednak upierałabym się, że z rozmaitymi wersjami happy endów. Tak, absolutnie. I snów dogonionych. Opisała tę historię, a dzisiaj Państwu opowiadała i czytała Ewa Winnicka. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Ewo. Tak, prosimy o telefon do Stasia. Ewa zostanie z Wami, z nami jeszcze trochę, więc można na indywidualne small talki z odpowiednim akcentem się tutaj udać. Bardzo dziękuję wydawnictwu Czarne, Miastu Stołecznemu Warszawa i patronom naszej fundacji za to, że mogliśmy się dzisiaj zobaczyć. Dobrej nocy.